Cześć, witajcie ponownie na kanale portowym. To jest część druga premier jachtów żeglowych podczas targów Boat Düsseldorf. Jeśli nie obejrzeliście części pierwszej, polecamy obejrzeć ją również. Łącznie nagraliśmy 7 premier, różne jachty, sportowe, turystyczne, wyprawowe, z aluminium, trimaran nawet nam się przytrafił, więc obejrzyjcie je wszystkie. Oczywiście dajcie nam znać w komentarzach, które najbardziej Wam się podobały. Więc teraz chodź, zobacz, jak wyglądały premiery światowe jachtów żeglowych na Boat Düsseldorf. W dzisiejszym żeglarstwie oczywiście dominują kompozyty, laminaty i nowoczesne materiały, ale nie wszystkie stocznie podążają tą drogą. Właśnie mamy tutaj też światową premierę jachtu Bestaver 54 w naszym zeszłorocznym materiale o jachtach roku. Rozmawialiśmy o Bestaver 36, który był nominowany, albo tak naprawdę w swojej kategorii wygrał nagrodę jachtu roku. Ale chodźcie obejrzeć, czym ten nowy Bestaver jest wyjątkowy. Więc po pierwsze mamy tutaj w pełni aluminiowy jacht wyprawowy, który również może osiąść na swoim kilu. Ma zmienne zanurzenie od 1,85 m do 3,75 m, właśnie podnosząc lub opuszczając tą płetwę balastową. Ale co jest jeszcze wyjątkowe, ta łódka ma 3 stery. Ma 2 boczne stery, takie powiedzmy moderne, ale ma też dodatkowo ten środkowy ster. No i można się zapytać, po co ten środkowy ster? No więc jak wiemy, układ 2 sterów bocznych ma ten minus, że jak manewrujemy na niskich prędkościach, ta łódka jest trudniej manewrowa, ale jak mamy ten środkowy ster właśnie tutaj, mamy spływ wody z śruby napędowej, która właśnie opływa nam ster, ten środkowy. Dzięki temu utrzymujemy lepszą manewrowość w portach i ciasnych zakrętach. Bestaver 54 waży oszałamiające 20 ton, no ale jeśli chcemy płynąć na daleką północ, no to potrzebujemy solidnej łódki. No i właśnie taka jest konstrukcja tej łódki. To jest rzecz, czym się chwali stocznia KM, która właśnie buduje markę Bestaver. To jest aluminium z dużą dozą ocieplenia. Właśnie widzicie tutaj konstrukcję burty tej łódki. Wchodzimy na jacht Bestaver 54. Łódka wyprawowa, więc nie jest wielkim zaskoczeniem to, że kokpit jest bardzo głęboki, żeby zasłonić tutaj załogę, która przebywa na zewnątrz. Duże schronienie za tą nadbudówką. Idąc dalej, wchodzimy na pokład. Widzimy dosyć tradycyjny układ z nadbudówką, która ciągnie się od dziobu aż do tyłu, z tym takim deck salonem, powiedzmy tutaj bardziej z tyłu, i układ podwójnych sterów tutaj z uchwytami na różną elektronikę. Wchodzimy do salonu pod tym pilot house'em, pod tą podwieszoną nadbudówką. Duży przestronny stół, więc oczywiście kuchnia musi być naprzeciwko, ale jest trochę tak w takim obniżeniu. To jest 100% indywidualnie wybudowana łódka, więc ta zabudowa nie jest tradycyjna. Idziemy dalej na dół. Bardzo fajne tutaj zabudowane fotele. I wchodzimy na kabinę jobową, gdzie tutaj mamy trzy łóżka w takim piętrowej zabudowie. No i oczywiście toaleta. Wracając z powrotem do tyłu, mijamy tutaj kominek. Oczywiście łódka wyprawowa musi mieć kominek, tutaj lodóweczki, ale obok lodówek tutaj tak nietypowo duże podwójne łóżko w takim otwartej przestrzeni. No i obok taka duża szafka. Z kuchni dochodzimy do wejścia do maszynowni.
Ideą tej łódki jest to, że ma pływać na północ, na południe, odległe miejsca, więc możliwość zapewnienia pracy przy silniku jest istotna, stąd właśnie duże przestrzeń tutaj w maszynowni, aby móc serwisować i pracować przy silniku. Bestawer 54, pomimo że waży 20 ton i jest zbudowany z aluminium, wciąż chcemy, żeby ta łódka osiągała dobre osiągi, no bo mamy do przebycia duże odległości, dlatego też na tej łódce znajdziemy maszt węglowy, ale jak powiedzieliśmy, to jest łódka w 100% custom, zbudowana pod klienta, więc tym się właśnie szczyci Stocznia KM, że buduje indywidualne łódki na wyprawowe albo takie, które mają dopłynąć w trudno dostępne miejsca. Dobrze, lecimy dalej z naszymi nowościami. Wynajmij jacht w jednym ze 180 kierunków na całym świecie i spędź kolejne wakacje na wodzie. Globe Sailor, twój partner na kolejny remis. Kolejną premierą światową jest Dragonfly 30. Duńska stocznia Dragonfly, która od dekad specjalizuje się w trimaranach średniej wielkości, właśnie 20-kilkostopowych, 30-stopowych. W tej chwili właśnie wypuściła 36. No i ta 36 właśnie prezentuje wszystkie cechy klasyczne Dragonfly'a, czyli te składane pływaki boczne, które powodują, że można te pływaki przyciągnąć bliżej kadłubka głównego i dzięki temu w portach ten trimaran nie zajmuje tyle miejsca. Pełna szerokość po rozłożeniu, ale co ciekawe, tutaj na tej łódce zmieścili 2 koła sterowe. Całkiem szeroka rufa na tym kadłubie centralnym. Ciekawa konfiguracja. Ciekawe rozwiązanie szotów grota. Tutaj na przełożeniu na obomie wchodzą pod pokład i wychodzą tutaj przy tych głównych kabestanach. Wszystkie liny są sprowadzone do tych kabestanów głównych, które są blisko stanowiska sternika. I oprócz szotów, grota, Genui, Genakera mamy też tutaj liny właśnie kontrolne powodujące składanie się tych bocznych pływaków. Trzy Dragonfly'a, tutaj jesteśmy w salonie, całkiem spory stół, który w środku chowa miecz tutaj. I co jest ważne w Dragonfly'ach, to one wszystkie mają tak zwany kick-up system, czyli jeśli wejdziemy na mieliznę, to te miecze i stery się podniosą automatycznie, więc ich od razu nie uszkodzimy. Kambus. I wchodzimy teraz do kabiny rufowej. Całkiem sporo miejsca, nie? Tutaj wygospodarowali kabinka rufowa. Kambuzik. I wychodzimy na zewnątrz. Idziemy na zewnątrz. Dragonfly 36. Światowa premiera. Negatywne joby na Dragonfly 36. Żegnamy się z tą jednostką i idziemy dalej. Teraz jesteśmy na stoisku firmy Sapphire Yachts i mamy przed sobą premierę światową modelu Sapphire SL47. To jest wersja akurat Med. Jest też jeszcze wersja Nord. Firma holenderska, nie dziwota, że ta łódka jest pomarańczowa. Lecimy na górę. Okay, wchodzimy na pokład Sapphire SL46 wersja Med. Wersja Med dlatego, że ten kokpit jest tutaj otwarty. Z tyłu wersja North miała tutaj łóżko słoneczne i ten kokpit był zamknięty z tyłu. Teraz pierwsza rzecz, którą napotkamy, to jest ta kanapa, która się przesuwa i możemy ją mieć z przodu, żeby usiąść sobie przy sterze, albo mieć do tyłu i sobie usiąść wygodnie tutaj na rufie. Całe DNA z Sapphira polega na tym, że łódkę możemy dużo elektryki, elektroniki.
Całe DNA Sapphira polega na tym, że łódkę możemy operować jednoosobowo, czyli mamy te wszystkie przełączniki, które nam pozwalają operować kabestanami, backstagiem, jak tu widzicie, obciągaczem grota. To jest łódka też dla żeglarzy, więc jakby chcemy bawić się żaglami. Rzeczą, którą tutaj usłyszałem, to jest to, że to jest jedyna łódka w tym size, która ma tak zwany captive winch, czyli nigdzie nie znajdziemy tego shota. Ten kabestan zbiera cały ten shot, który kontroluje grota. Do środka tam jest bęben, który nawija ten shot. To jest rozwiązanie, które jest znane z super jachtów, ale jest tutaj właśnie dostępne na tej wielkości jednostki. Jest to marka holenderska, więc dlatego tutaj dużo pomarańczowego. Co dalej? DNA Sapphira to są daysailery. Jak zobaczycie, właśnie tu obok stoją ich wszystkie klasyczne modele, na których możecie sobie pożeglować przez cały dzień. To jest pierwsza jednostka, która tak naprawdę może służyć do życia na niej, ale tak czy siak chcieli zachować DNA jednostki, czyli olbrzymi kokpit, olbrzymie miejsce do spędzania dnia w kokpicie jachtu i do żeglowania, ale też na tej łódce znajdziemy ładne wnętrze. I mamy kabiny rufowe, dosyć klasyczne rozwiązanie, dwie kabiny rufowe, toaleta z prysznicem. I tutaj mamy naszą kuchnię. Kabina dziobowa z łóżkiem typu master. I tutaj mamy taką toaletkę prywatną z oczywiście różnymi szafeczkami. Premierę światową zaprezentował również Solaris i to mamy przed nami Solaris 55. Taką najważniejszą cechą tej łódki jest nowy kształt kadłuba, inspirowany oczywiście łódkami oceanicznymi typu IMOCA. Duża szerokość już zaczynająca się na dziobie, z dużą wypornością właśnie na dziobie, która też oprócz walorów nautycznych daje nam dużą przestrzeń pod pokładem. Wchodzimy na Solaris 55, światowa premiera tej łódki. Duża szerokość na dziobie, tam znajdziemy dużą objętość też pod spodem, ale to jest oczywiście wpływ nowoczesnego designu prosto z IMOC. No i oczywiście to, co w najnowszych modelach Solarisa, czyli dwa koła wykorzystujące pełną szerokość tutaj kadłuba. Piękny, czysty pokład, pojedynczy punkt mocowania shotów i ponownie widok na dziób. Solaris 55 i wchodzimy do środka. Jak w każdych Solarisach, piękny włoski design. W salonie widzicie, to olbrzymia łódka z tradycyjnym tutaj stołem nawigacyjnym. Taka elkowa na prawie w U kambus z lodówkami. Duży stół. No i wchodzimy do master cabin. Pięknie podświetlony. I nasza łazienka tutaj. Kabiny rufowe. A tutaj z pojedynczymi łóżkami. A tutaj mamy podwójne łóżko. I oczywiście jak tu wejdziemy, to możemy sobie wejść też do prywatnej łazienki. Hej. Tutaj możecie wstawić zmywarkę albo lodówkę na wino, tak jak w tej łódce. That's a proper fridge. Lodówka. Bardzo fajna. Nierdzewna. I tutaj mamy zamrażarkę. W kabinie z prawej strony, w toalecie tutaj, mamy nawet pralkę.
Solaris 55 z tymi fajnymi schodkami, które prowadzą na platformę kąpielową i oczywiście garaż na dinghy. To były nowości na targach Boat Düsseldorf. Dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, co Wam się podobało tutaj, jaka była Wasza ulubiona. Może o której z tych łódek byście chcieli usłyszeć bardziej albo zobaczyć bardziej pogłębiony materiał, żebyśmy zrobili większy test, bardziej dokładny test i powiedzieli troszeczkę więcej o detalach, o tym jak pływa, jak się na niej żyje, do czego służy ta konkretna łódka. No i słuchajcie, dzięki jeszcze raz za to, że byliście z nami do końca tego odcinka i widzimy się na kanale portowym w następnym odcinku.